Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj przyjrzę się F1 Kickzauber od Kady. Zestaw od tego tygodnia jest już dostępny w Polsce. Cena katalogowa to $190, czyli przy obecnym kursie około 740 zł. Na humbi.pl obecnie kosztuje 750 zł, ale Kada Polska na swoim koncie na Instagramie wrzuciła kod rabatowy BOLID20 i dzięki temu można obniżyć cenę do 600 zł i za tyle też ja kupiłem ten zestaw na humbi.pl. F1 w skali 1 do 8 od Lego kosztują od 850 zł do 1000 zł katalogowo, ale w szerokiej sprzedaży można je kupić dużo taniej, więc te ceny już powoli się spotykają, jeśli chodzi o Kadę i o Lego. Tutaj mamy ponad 2500 elementów, czyli uśredniając około 1000 elementów więcej niż w zestawach Lego. Zgodnie z informacją, którą znajdziemy na stronie Kady, tutaj nie ma żadnych naklejek, są same nadruki. Już na renderze widać, że jest odlew systemu Halo, oczywiście szerokie opony. No i widzę też pewną zmianę, jeśli chodzi o konstrukcję. W Team Orlen całe boki były zrobione z klocków klasycznych. Tutaj widzę praktycznie same elementy technikowe. Bolid będzie miał ponad 70 cm długości. Z tyłu pudełka mamy trochę zbliżeń, informacji o funkcjach. Po otwarciu pudła mamy kolejne dwa mniejsze pudełka. Podoba mi się, wygląda to bardzo elegancko. Jak je obrócimy, to mamy jeszcze jedną grafikę. To najpierw zerknijmy sobie na koła. Jak widzicie, każda opona i każda felga jest zapakowana oddzielnie. Nadruki na oponach, na felgach wyglądają naprawdę świetnie. Nie ma się tutaj do czego przyczepić. W środku znajdziemy aż 35 woreczków z klockami. Możemy sobie zerknąć na nadruki. I jak na razie wyglądają jakościowo bardzo dobrze. Dodatkowo mamy woreczek z nadrukami na kilku elementach. Trochę giętkich części. Jeden element jest osobno zapakowany, biorąc pod uwagę, że jest dodatkowo naklejona czwórka, więc zapewne był jakiś brak w elementach i został po prostu on tutaj dorzucony do tych zestawów. Już tutaj po tych elementach, po tych nadrukach widać, że będziemy mogli sobie wybrać wersję bolidu. Osobno mamy zapakowany też odlew systemu Halo z nadrukami. Jest też zadrukowana płytka. Ten nadruk wygląda naprawdę świetnie. Jest matowy, ale jakościowo bardzo mi się podoba. Instrukcja jest bardzo gruba. Mamy wprowadzenie. Tych zdjęć jest dosyć sporo. Bardzo fajne postawienie naprzeciwko siebie bolidów prawdziwego i tego z klocków. I mamy dalsze porównania. Tutaj ta mniejsza wersja. Bardzo długie i bardzo fajne wprowadzenie. Etapy będą 4. Bardzo ładne zdjęcie, render segmentu, który będziemy budować w danym etapie. Muszę powiedzieć, że
cała ta otoczka, opakowanie, instrukcja, te odlewy, tabliczki, opony, to wszystko jest na poziomie zestawu premium. Marian, to jest jakby luksusowo. I skończyłem pierwszy etap budowy. Jest on wymagający, gęsty. Na pewno trzeba być czujnym i skupionym, szczególnie przy podpinaniu piast. Tutaj jest bardzo łatwo tutaj można popełnić błędy. W konstrukcji silnika są wykorzystane gumowe rurki. I połączenie tej rurki na tym elemencie zajęło mi chyba z 15 minut. Już po tym pierwszym etapie widzę, że na pewno nie jest to zestaw dla początkujących, zaczynających swoją przygodę z zestawami Technic. Mamy już gotowe zawieszenie na tylnej osi. Jest oparte na 2 parach szarych amortyzatorów. One znajdują się tutaj w tym miejscu. O, teraz będzie lepiej widać. Tutaj mamy dyferencjał, który jest połączony z silnikiem. Tutaj widoczne są ruchome tłoki. Jak możecie zauważyć, cały silnik jest dosyć mocno rozbudowany, jest sporo szczegółów. Prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Dodatkowo tutaj mamy wyprowadzenie do kabiny, do drążka, którym będziemy zarządzać funkcją DRS. W drugim etapie budujemy przednie zawieszenie. Też jest oparte na 2 parach amortyzatorów. Tutaj możecie je zobaczyć. Mamy też gotowy już skręt. Jest on oparty na odwróconej zębatce. I czarnym kole zębatym. A tutaj mamy 2 wyprowadzenia, jedno do kierownicy, drugie do sterowania z nadkabiny. Kierownice mamy 2, ponieważ są spersonalizowane. Jeśli po podpięciu kierownicy okaże się, że nie jest ona wypośrodkowana, tylko na przykład jest w takiej pozycji, to na tym etapie bardzo prosto można tę kwestię naprawić. Wystarczy wysunąć te płaskie elementy po jednej i po drugiej stronie, które są tutaj na tych 2 czarnych akslach. I po wysunięciu tych elementów można spokojnie wysunąć koło zębate, ustawić prawidłowo zębatkę, kierownicę, żeby wszystko wypośrodkować. Następnie ponownie wsunąć koło, docisnąć te elementy i dzięki temu w bardzo prosty i szybki sposób możemy wyprostować, wypośrodkować sobie kierownicę. W kabinie jest już drążek do systemu DRS. I bolid jest już gotowy. Jeśli chodzi o proces budowy, to mnie się bardzo podobał. Był bardzo gęsty, bardzo wymagający, ale zaznaczam, że dla mnie, ponieważ nie każdemu ten proces budowy przypadnie do gustu. Nie jest on łatwy i przyjemny, tak jak w przypadku bolidów od Lego. Tutaj trzeba to traktować bardziej jako wyzwanie. Trzeba być bardzo mocno skupionym, czujnym.
Nie ma tutaj dużo mięsa technikowego, ale jest mnóstwo przeróżnych technik budowania. Czasem trzeba trochę pomyśleć, pokombinować, jak wpiąć dany element, dany segment. Też są mocowania siłowe, czyli trzeba odgiąć na przykład jeden panel i dostać się do tego miejsca wpięcia. Jest dużo mocowań za pomocą łączników kulowych, szczególnie tutaj na bocznych częściach, żeby uzyskać ten obły kształt. Podoba mi się też to, że konstrukcja, budowa tego bolidu jest zupełnie inna niż poprzednika Alfy Romeo Timorlen. Nie ma tutaj takiej sytuacji jak w przypadku bolidów Lego, kiedy biorąc się za budowę kolejnego, raczej spodziewamy się podobnej konstrukcji, podobnego procesu budowania. Jeśli chodzi o wygląd, to po zbudowaniu na żywo prezentuje się naprawdę fenomenalnie. Podoba mi się tutaj linia nosa, ten spadek, choć nie jest on idealny. Ten panel mógłby być bardziej dociśnięty, naprężony, ale nie jest. Przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj mocowania tych giętkich elementów po boku i tutaj nie jest on zamocowany na pinie, tylko na szpilce. Przez to ma lekki luz tutaj w mocowaniu, no i nie jest dociśnięty. Wszystkie nadruki wyglądają bardzo dobrze, są bardzo dobrej jakości. Nie znalazłem żadnych rozlanych, krzywych nadruków. Jest bardzo ładnie wyglądający system halo. Mamy odlewy lusterek. Bardzo ładnie wyglądająca kierownica z nadrukiem. Ale też trzeba uważać z tymi gotowymi elementami, żeby nie odejść za bardzo od tej filozofii budowania, kombinowania z klocków. Tutaj moim zdaniem ta cienka granica nie została przekroczona, a finalny efekt, jeśli chodzi o wygląd, jest tutaj świetny. Jeśli chodzi o funkcję, to mamy oczywiście skręt. Możemy skręcać za pomocą kierownicy, ale jest to niewygodne. Dlatego możemy tutaj wpiąć sobie ten element i w ten sposób możemy korzystać ze skrętu. Z tyłu możemy sobie zdjąć ten element. On nie jest tutaj wpięty na żadne piny, ale trzyma się w miarę dobrze. Niestety po zdjęciu tej tylnej części nie zajrzymy do ruchomych tłoków, widzimy tylko kawałek silnika, ale możemy jeszcze wypiąć ten cały segment, który jest wpięty tak naprawdę tylko na jeden pin, tutaj, dokładnie na ten. Możemy już sobie obejrzeć cały silnik, podejrzeć ruchome tłoki, które już Wam pokazywałem podczas budowy. Później wystarczy wpiąć ten segment, on się wpina bardzo leciutko. Następnie zakładamy tą drugą część. Drążkiem w kabinie możemy sobie uchylić tylne skrzydło i dzięki temu zmniejszyć opór powietrza. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj jest pod kątem ustawiona taka płaska dwójeczka, która nam wypycha tutaj ten element. Czy to jest najlepsze rozwiązanie? No myślę, że nie do końca. Wolałbym, żeby to było połączone na sztywno, ponieważ ta dwójeczka trzyma się tylko na jednym studzie, jest pod kątem, no i myślę, że prędzej czy później ona może po prostu odpaść. O, ona już w tej chwili była luźno. Jeśli chodzi o zawieszenie, to jest ono dosyć twarde, ale podoba mi się, że bolid jest dosyć nisko osadzony. I przednie zawieszenie. Przednie wydaje mi się, że jest bardziej miękkie, mimo że są użyte te same amortyzatory, ale chyba z tego co pamiętam są mniej zredukowane. Cały spód jest praktycznie w pełni zabudowany. Tutaj możecie podejrzeć, ile tutaj jest uzyskanych tych wszystkich skosów. Dodatkowo mamy tutaj kanał Venturiego, który zwiększa siłę docisku. Tutaj, jak widzicie, są użyte gumki do uzyskania kształtu na przednim skrzydle. W kabinie brakuje mi wykończenia fotela. Jak widzicie, jest
ładne oparcie, niestety nie ma siedziska. Na pewno chciałbym, żeby nos i przednie skrzydło było lepiej usztywnione. Na szczęście pod swoim ciężarem on się stabilizuje i podczas jazdy zachowuje się prawidłowo, nie lata, nie wygina się. Żeby zwiększyć ilość mięsa technikowego, to na pewno przydałaby się tutaj skrzynia biegów. Jest miejsce między silnikiem a tylną osią. W zestawie mamy kilka dodatkowych elementów, dzięki którym możemy zmienić kierowcę. Wydarzyła się niefajna rzecz. Złamał mi się ten element. Zdejmowałem koła, żeby zrobić zdjęcia na Instagram i przy ponownym zakładaniu strzelił mi ten element, który był podpięty pod amortyzatory. Ogólnie tylne koła się ciężko zakłada. No i chciałem za szybko je nałożyć, za mocno docisnąłem, no i niestety ten element strzelił. Także uważajcie, jak będziecie zakładać tylne koła. Na szczęście mam w zapasie te elementy, więc już go podmieniłem. Podsumowując, dostajemy zestaw bardzo ładnie, bardzo elegancko zapakowany, świetnie wyglądający bolid, bardzo ciekawy proces budowy, ale tak jak wspominałem, nie dla wszystkich. Nie jest to oczywiście zestaw idealny, bo ma kilka niedużych mankamentów, o których już wspominałem wcześniej. Podstawową różnicą między bolidami od Kady i od Lego jest to, że od Kady dostajemy bolidy, a od Lego dostajemy produkty bolidopodobne. Przede wszystkim ze względu na to, że w Lego nie ma integralnej części Formuły 1, czyli szerokich opon z tyłu. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.